Dzień dobry, nazywam się Galina Tarasiuk i zapraszam na kolejny odcinek z serii Praca z traumą. Dzisiaj porozmawiamy o oznakach przeżywania traumy aktywnej. Jak rozpoznać, że właśnie przeżywamy taki stan emocjonalny, który można określić jako trauma. Jeśli zdajemy sobie sprawę, że trauma to uraza, zranienie, które nosimy w sobie i ono z jakiegoś dobrego powodu nie może nam się zagoić, to możemy zaobserwować i rozpoznać w sobie różne symptomy, które towarzyszą takiemu przeżyciu. Chcę zwrócić uwagę, że za chwilę wymienię symptomy, które mogą wskazywać na dolegliwości, problemy zdrowotne, które potrzebują interwencji lekarskiej. I proszę nie lekceważyć tego, nie tłumaczyć się traumą i dopiero jeśli wiemy, że nic nam nie dolega, a nadal mamy takie symptomy, to może sugerować, że przeżywamy traumę aktywną. Możliwe objawy przeżywania urazy traumy aktywnej oraz nieświadome próby poradzenia sobie z tym doświadczeniem możemy dostrzec w 3 przestrzeniach. Pierwsza przestrzeń to przestrzeń mentalna. Jak działa nasz umysł w takim stanie, w stanie aktywnej traumy? Można wtedy zauważyć zaburzenie koncentracji, czyli chcemy o czymś pomyśleć, a myśli nam uciekają, płyną w całkiem innym kierunku. Bardzo często mamy taką kompulsję odtwarzania w myślach trudnego wydarzenia, czyli cały czas powracamy myślami do tego wydarzenia i cały czas przypominamy szczegóły, kto co powiedział, co ja zrobiłem, zrobiłam, czego nie zrobiłem, nie zrobiłam. Też będziemy tą przeszłość próbować modyfikować, czyli wyobrażać, nasz umysł będzie wyobrażać, co by było gdyby, i tam już różne warianty. Ktoś zrobił coś innego, ja bym zrobiła coś innego. Czyli zaczynamy w głowie kreować inną wersję wydarzeń niż ta, która naprawdę się wydarzyła. Również nasz umysł będzie przeskakiwał z takiej przeszłości, którą tam próbuje przetrawić, w taką niekorzystną przyszłość, czyli co trudnego znowu nam może się wydarzyć w związku z tym, że już przydarzyło się nam takie trudne doświadczenie. Nasz umysł też będzie miał, my z naszym umysłem będziemy mieli trudność w skupieniu się na tym, co się dzieje w obecnej chwili. Ta obecna chwila przestanie być dla nas jakby ważna, ta nasza przeszłość i te trudne doświadczenie będzie miało taki jakby wyższy priorytet. Nasz umysł będzie cały czas próbował to rozwiązać po swojemu, w swój analityczny sposób. W takiej sytuacji też będziemy mieć poczucie oderwania się od rzeczywistości, że ta rzeczywistość przestanie być taka ważna, taka aktualna, namacalna. Umysł też, jak już będzie próbował rozwiązywać, to potem taką zaoferuje nam ucieczkę, czyli fantazjowanie. Będziemy fantazjować nie tylko, co by się wydarzyło, gdyby tego trudnego doświadczenia nie przeżyliśmy, ale w ogóle jakby było na tej planecie, albo w jakiejś innej, albo gdziekolwiek. Fantazje są nieograniczone i możemy naprawdę fantazjować w różnych przestrzeniach, na różne tematy, tylko żeby nie powracać do rzeczywistości, w której właśnie nas to doświadczenie jeszcze boli. No i oczywiście będziemy przeżywać taką ospałość i mgłę mentalną, jeśli chodzi o działanie w tu i teraz. Nie będzie nasz umysł mógł się skupić na rozwiązywaniu bieżących zadań.
Następna to przestrzeń emocjonalna. Jak będziemy się czuć w takim stanie przeżywania aktywnej traumy? Często będziemy czuć takie niedowierzanie, że coś takiego się wydarzyło. I poczucie takiego niedowierzania, że to mi się przydarzyło, i poczucie niesprawiedliwości, dlaczego to się przydarzyło, dlaczego mi to się przydarzyło, a poczucie winy, co takiego zrobiłem, co ze mną jest nie tak, że coś takiego mi się przydarzyło. Czasami możemy spotkać taki bardzo wielki smutek, że coś takiego nas spotkało, taką aż tęsknotę za taką wersją wydarzeń, gdzie nie zaistniała ta trudna sytuacja. Można też spotkać falę złości, takiego gniewu, jak tak można było się zachować, jak tak można było postąpić. Oczywiście też możemy przeżywać uczucie zranienia i takiego pragnienia uznania tej krzywdy. My tak bardzo chcemy, żeby ta osoba, czy osoby, czy sytuacja, w której my poczuliśmy się zranieni, żeby nas uszanowano, żeby nam uznano, że to nie było w porządku. Możemy czuć bezsilność, bezradność, frustrację, żal. Często będziemy czuć rezygnację. Zachwieje się nasze poczucie bezpieczeństwa. To spowoduje takie obniżone poczucie wartości i nawet niechęć do siebie lub do życia. Przestrzeń fizyczna. W tej przestrzeni możemy rozpoznać oznaki związane z ciałem i z zachowaniem. Zacznijmy od ciała. Nasze ciało może mieć bardzo wiele różnorodnych objawów, symptomów. Za chwilę podam objawy, nie ograniczają się. Każdy z nas może przeżywać i somatyzować w ciele na wiele różnych sposobów. To tutaj tylko kilka wskazówek, jak może ciało objawiać przeżywanie traumy aktywnej. Pierwsze to niski poziom energii, czyli taka niechęć, zmuszanie się do czynności nawet podstawowych. I w tym zmuszaniu się możemy też przeżywać takie mocne zrywy, kiedy mamy aż nadmierne pobudzenie do robienia jakiejś czynności. Też może pojawić się drżenie. Możemy przeżywać te doświadczenie i to będzie przejawiać się w zaburzeniach snu. Możemy mieć problem z zaśnięciem, albo będziemy się budzić i nasza głowa będzie szukała jakichś rozwiązań i próbowała przetrawić to trudne dla nas doświadczenie. Też zaburzenie odżywiania, czyli jakieś dolegliwości związane z traktem trawiennym, czy to zgaga, czy to no wszystko, jeśli mamy do jakiejś dolegliwości predyspozycji, to one mogą nam się nasilić. Możemy wejść w taką przestrzeń, która się nazywa chroniczne zmęczenie. I wtedy też nasze ciało będzie tak się czuło, jakby nie można było od tego odpocząć. Jakby nawet budzimy się już zmęczeni, niby po przespanej nocy, a tak jakbyśmy już ten cały dzień przeżyli i znowu czujemy się zmęczeni. Podane wyżej symptomy to jest tylko ułamek. Każde ciało może reagować inaczej i trzeba mieć dużo życzliwości, dużo wyrozumiałości i obserwować własne ciało i własne symptomy. Często nazywamy to somatyzacją. Dobrze, i teraz zachowanie. Jak rozpoznać w zachowaniu, że możemy przeżywać i nie zdawać sobie
sprawę, że przeżywamy traumę aktywną. Możemy przeżywać obsesyjność, czyli taki pęd, taki wewnętrzny przymus. Ja muszę to robić. Ja chcę to robić tak, jak nie zrobię, to nie wiem co. I to może przejawiać się w ćwiczeniach, w diecie, w upiększaniu się, w pracoholizmie, w zakupoholizmie, kiedy naprawdę mamy taką obsesję w robieniu lub nierobieniu czegoś. Drugie to nadmiarowe używanie mediów społecznościowych. Ja wiem, że my wszyscy używamy i może troszeczkę za dużo, ale tutaj mi chodzi o to, kiedy używamy tych mediów społecznościowych i nie możemy przestać. Jest 2 w nocy, już trzeba iść spać, a my nadal scrollujemy. Albo wiemy, że trzeba zrobić jakieś zadanie, ugotować obiad, ale rezygnujemy z tego zadania, bo scrollujemy. Wiemy, że trzeba już naszykować się do pracy, ale nie możemy przestać. O takie uzależnienie, taką niemożność odstawienia mediów społecznościowych tutaj mi chodzi. Kompulsja. I to jest, i może być kompulsja objadania się i upijania się i jakiekolwiek środki pomagające ucieczce od rzeczywistości. To może być nawet oglądanie telewizji, takie nadmiarowe przez całą noc. Ta kompulsja daje nam taką chwilową ucieczkę od tego nieprzyjemnego, trudnego stanu, który przeżywamy. Prokrastynacja, czyli niby mamy zadanie do zrobienia, a nie możemy się pozbierać, nie czujemy żadnej motywacji, nawet deadline nie motywuje nas. Nie możemy po prostu zebrać się w sobie, żeby cokolwiek zrobić. Też można zaobserwować izolację, czyli zaczynamy redukować spotkania towarzyskie, zaczynamy wycofywać się z relacji, zaczynamy jakby izolować się od przyjaciół i od świata. To też na to warto zwrócić uwagę. I jeszcze takie zachowanie ucieczkowe, uciekamy do niekorzystnych aktywności albo w niewspierające kontakty. Przeżywając trudne doświadczenie, które można nazwać traumą aktywną, potrzebujemy wsparcia i możemy zgadzać się na bardzo wysoką cenę tego wsparcia, czyli będziemy chcieć przynależeć do grupy, nawet jeśli w tej grupie cały czas się pije alkohol albo używa się różne środki, bo potrzebujemy poczucia przynależności, chcemy być w grupie z przyjaciółmi. A więc to są zachowania, które warto w sobie lub w naszych ważnych dla nas osobach rozpoznać i zdać sobie sprawę, że mogą być oznaką przeżywania traumy aktywnej. Jeśli rozpoznajesz w sobie powyżej wymienione objawy i stanowią one wielką część Twojego życia lub są dla Ciebie bardzo uciążliwe, to warto zwrócić się po pomoc. Nie musi to od razu być terapia, może to być samorefleksja, szczera rozmowa z dobrym przyjacielem, przyjaciółką. Może to być dobra książka, jak ukochać siebie, jak sobie pomóc. Może to być podcast czy takie informatywne nagranie. Ale najważniejsze, żebyś zdała sobie sprawę, że potrzebujesz pomocy i zasługujesz na tą pomoc, i zasługujesz na wsparcie. Trauma nie jest Twoją winą, nie jesteś winna temu, co się wydarzyło. To jest jeden z możliwych stanów, które przeżywa człowiek.
i masz prawo do lepszego samopoczucia i masz prawo do lepszej jakości życia. Serdecznie zapraszam również do współpracy ze mną.